Pewnego razu na kanale opublikowałem film, w którym dzieliłem się z Wami moimi przemyśleniami na temat Smart TV Philipsa 55 PUS 7303 z funkcją Ambilight. Chciałem się tym z Wami podzielić, gdyż uważałem, że Philips uczynił coś niesamowitego, implementując taką funkcję w swoich telewizorach. Od tego czasu film nabrał popularności, odzew w komentarzach pod filmem był naprawdę duży, ponad 75 000 wyświetleń i kilkadziesiąt komentarzy. Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się, że będzie aż takie zainteresowanie tym produktem, ale co tu dużo mówić, jest to po prostu jedyny Ambilight na rynku. Przechodząc do meritum, w tym filmie opowiem Wam, jak to jest z tym telewizorem po ponad 2 latach użytkowania. Czy Ambilight to nadal takie cudeńko? Jakie widzę plusy, a jakie minusy tego telewizora? Czy były z nim jakieś problemy? Oraz najważniejsze, czy kupiłbym go ponownie? Na to wszystko odpowiem Wam w tym filmie. Zapraszam! Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Krótko o tym, o czym mowa. Przedmiotem omawianym jest 55-calowy telewizor Philipsa z trójstronnym systemem Ambilight o oznaczeniu 55 PUS 7303 o rozdzielczości ekranu 4K. Telewizor został zakupiony przeze mnie 2 lata temu w wakacje w jednym z popularnych elektromarketów, a zmieniałem go z 43-calowego LG o rozdzielczości ekranu Full HD. Może swoje podsumowanie działalności tego urządzenia w domu zacznę od wymienienia minusów, gdyż jak każde inne urządzenie, nie jest to produkt idealny i ma swoje wady i zalety. Punkt pierwszy. Pilot, a właściwie to jego klawiatura. Pierwszy i chyba największy minus to pilot. To, co jest jego ogromną zaletą, jak klawiatura na odwrocie, jest jego również ogromną wadą, gdyż ta klawiatura przestaje działać. Ale nie cała, tylko wybrana jej część. Pierwszy pilot objawił swoją usterkę jakoś po pierwszym roku użytkowania, czy może nawet w tym roku na początku, czyli jakoś po 1,5 roku, dokładnie nie pamiętam. Część klawiszy przestała działać, nie można było wpisywać pełnej sentencji w wyszukiwarce, gdyż brakowało konkretnych literek. Ale literki te nie są jakoś chaotycznie rozrzucone po całym pilocie, takie 6 czy 9 w jednym skupisku. Co prawda po kilku dniach od zgłoszenia usterki miałem już kompletną korespondencję na temat tego pilota i jego wymiany, a raczej faktu, że został mi dosłany nowy bez konieczności odsyłania starego. Już po tym można wnioskować, że problem z klawiaturą jest znany, gdyż na słowo honoru uwierzyli mi w jego uszkodzenie. Tym sposobem stałem się posiadaczem 2 pilotów. Sprawdzamy, czy działa wpisywanie głosowe. Niestety, najwidoczniej problem nie jest jednostkowy, a raczej zbiorowy, gdyż nowo dosłany pilot od kilku dni przejawia tą samą usterkę, tylko na innych klawiszach, na innej grupie klawiszy. Pech, że już jest po gwarancji, ale mimo to zwrócę się do Philipsa o wymianę. Postaram się dać znać, co mi się udało wywalczyć. Czy mi się udało? Jakby nie patrzeć, jest już po gwarancji. Kolejna rzecz, która jest minusem w tym pilocie, ale może występująca sporadycznie, to jego rozłączanie z TV. Tutaj ciężko mi mówić, że jest to jakaś znacząca wada, minus. No bo w zasadzie to pilot działa. Klawisze reagują, można nim operować normalnie, ale kiedy nastąpi jego rozparowanie z telewizorem, to nie działa funkcja wpisywania głosowego. Konieczne jest wtedy jego sparowanie poprzez przytrzymanie klawisza parującego. Dzieje się to rzadko, bo może raz na miesiąc, raz na 2, ale mimo wszystko dzieje się i nie mamy żadnego komunikatu, że Twój pilot jest rozparowany czy coś. No szkoda, bo taka sygnalizacja na pewno by nie zaszkodziła. Albo może, żeby pilot parował się za każdym razem po uruchamieniu telewizora. Kolejnym punktem, który jest z jednej strony plusem, ale jednak ma swoje ciemne strony, to system Android. Kiedy odpalimy telewizor i buszujemy po kanałach, YouTubach, Disneyach czy innych Netflixach, to jest ok. Na samą prędkość działania Androida nie mogę złego słowa powiedzieć, ale raz na jakiś czas, powiedziałbym raz na tydzień, kiedy odpalimy TV, to potrzebuje on nieco dłuższej chwili, żeby być gotowym do działania. Nie jest to tak, że włączamy telewizor i myśli on przez 5 minut co zrobić, ale jest to zdecydowanie dłuższe uruchomienie niż normalnie. Na początku myślałem, że wystarczy zrestartować Androida raz na jakiś czas, może coś się zapycha z pamięcią czy coś. Ale nie, dzieje się to niezależnie od tego, czy telewizor był wypięty z sieci przez tydzień i uruchamia się, że tak powiem, od zera, czy po prostu włączamy telewizor ponownie, a wcześniej był wyłączony przez 5 minut, 10 minut czy 50 minut. Od tak po prostu coś na początku muli kilka sekund. Moje podejrzenie i obserwacje są takie, że dzieje się tak, kiedy oglądamy na przykład jakiś film na Netflixie i wyłączymy od razu telewizor w trakcie filmu. Bez tego stopniowania, bez stopowania filmu, wychodzenia z niego do menu Netflixa czy tam Disneya, po prostu w trakcie oglądania klikamy power i tyle.
Potem jak uruchamiamy telewizor, to mam wrażenie, że czasem jakby próbował przywrócić jakieś dane, może odpalić film w tym samym momencie, w którym go wyłączyliśmy, ale że pamięć podręczną ma już czystą, albo chociaż częściowo, to odpala aplikację ponownie, bo nie jest w stanie wrócić do tego samego momentu. Bardzo jest to widoczne w aplikacji Disney, gdzie ewidentnie widać, że albo aplikacja ma jakieś takie dziury, albo to telewizor sobie z nią nie radzi. A jak to jest u Was? Zróbcie proszę taki test. Włączcie Netflixa czy Disneya, jakiś film i wtedy jak będzie leciał, wyłączcie telewizor. Zróbcie to kilka razy i dajcie znać w komentarzach, czy Wasz telewizor też czasem łapie zadyszkę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org z Sopotu na hasło zwyczajny facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Okej, to jedziemy dalej. To co jeszcze jest minusem w mojej opinii to oprogramowanie do przeglądania zdjęć i filmów. Aktualnie backup swoich zdjęć i filmów trzymam na 2-terabajtowym dysku talerzowym i rozumiem, że wczytanie wszystkich danych z dysku może zająć jakąś chwilę. Jasne. Nawigacja po folderach nie jest również jakaś straszna, od taki zwykły system przeglądania plików. Ale to co mnie irytuje to już konkretny system przeglądania zdjęć, jak są one odpalone na telewizorze. Aby przejść do kolejnego zdjęcia czy filmu, konieczne jest każdorazowo wywołanie tego narzędzia, na którym mamy do wyboru, czy chcemy cofnąć, czy przejść dalej. Tym samym nie mamy całego zdjęcia pokazanego na ekranie, bo jest przykryte tym panelem sterującym. Co więcej, po zmianie zdjęcia nie ma możliwości, aby to szybko schować, więc oglądanie zdjęć, kiedy chcemy je manualnie przeglądać, trwa wieki. Z kolei, kiedy włączymy tryb automatyczny, to mamy stopniowanie prędkości przewijania zdjęć, ale wtedy problem jest z zatrzymaniem zdjęcia. Szkoda, bo po prostu nie można zdjęciami sterować z poziomu krzyżaka na pilocie. Byłoby to dużo prostsze i bardziej intuicyjne. Co więcej, kiedy odpalamy zdjęcie do przeglądania, a w folderze znajdują się jakieś filmy, to nie tyle, że nie zostaną one uruchomione zgodnie z kolejnością, nie zostaną one uruchomione w ogóle. Aby obejrzeć filmy, musimy wyjść z trybu przeglądania zdjęć i odpalić film, ale wtedy nie mamy z kolei dostępu do jednoczesnego przeglądania zdjęć. Można albo oglądać filmy, albo oglądać zdjęcia, ale nie to i to naraz. Remedium na ten problem na pewno są zewnętrzne aplikacje do przeglądania zdjęć, ale przyznam Wam się szczerze, że testowałem kilka i straciłem zapał, bo każda miała podobne bolączki. A może Wy macie jakieś aplikacje do przeglądania zdjęć i filmów, coś a la VLC, ale lepiej działające, sprawdzone, bo ja niestety nic nie znalazłem. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o minusy tego telewizora. Poza tymi niuansami, nic się z nim przez te 2 lata nie działo. Teraz może przejdziemy do plusów, których jest znacznie więcej i w zasadzie mógłbym o nich zrobić zupełnie osobny film. A więc pierwszy i najważniejszy plus, największa zaleta tego sprzętu to właśnie ten Ambilight. Wiem, że jest dużo sposobów, aby dodać sobie taki efekt za pomocą diody LED, że wielu użytkowników pokazuje, jak to zrobić samemu i do każdego telewizora. Prawda natomiast jest taka, że jak kupujecie telewizor, to nie chcecie się bawić w klejenie LEDów, dodawanie jakichś sterowników. Chcecie kupić i mieć. I to, co zrobił Philips z tymi diodami LED, które są zainstalowane na stałe w telewizorze, to jest naprawdę bajka. W dzień Ambilight nadaje delikatną poświatę za telewizorem i w zasadzie przy odsłoniętych oknach nie zwraca się na niego większej uwagi. Ale jak tylko zapada zmrok, jest pochmurno albo spuścimy rolety, to zaczyna dziać się magia. System diod, który reaguje wraz z tym, co się dzieje aktualnie na ekranie, zmienia zwykłe oglądanie telewizji w naprawdę niesamowite doznanie. Feria barw, mieniące się i pulsujące światła, kiedy tylko jest ciemniej w pomieszczeniu, Ambilight tworzy klimat, którego próżno szukać u konkurencji. Po 2 latach oglądania telewizora z włączoną funkcją Ambilight uważam, że nie ma lepszego feature'u, jeżeli chodzi o dodatek do filmu. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania, życzenia, żeby coś pokazać z Ambilight, to dajcie znać, postaram się to pokazać w jakimś krótkim, osobnym filmie. Kolejnym plusem jest pilot, a właściwie to jego wpisywanie głosowe. Wpisywanie głosowe w Google czy w przeglądarce YouTube to naprawdę przydatna funkcja, która w znaczącym stopniu ułatwi operowanie tymi aplikacjami. Oczywiście nie jest zawsze w 100% trafna. Czasem telewizor potrafi usłyszeć coś innego albo nas nie zrozumieć, ale 8 na 10 przypadków wpisuje dokładnie to, co chcemy. I wreszcie przeglądając YouTube'a i wyszukując filmy, nie musimy się martwić, że mamy do wpisania literkę po literce tytułu jakiegoś filmu, który ma na przykład 40 znaków. Tutaj wystarczy powiedzieć, a telewizor zrobi już swoje. Bardzo długi tytuł filmu, którego nie chce mi się wpisywać.
A tak działa wpisywanie głosowe w Philipsie Ambilight na pilocie. Słuchanie na wygaszonym ekranie. Niby nic, ale patrząc na inne telewizory, które mamy w rodzinie, to jest naprawdę ekstra sprawa. Włączamy ulubioną playlistę na telewizorze, czy jakiś podcast, czy jakiś film, wiadomości, cokolwiek co chcemy i możemy słuchać tego, co leci, bez konieczności utrzymania włączonego ekranu. Ekstra sprawa. Kiedy chcemy z synem posłuchać muzyki i żeby syn się nie wpatrywał non-stop w telewizor, to wystarczy, że odpalę piosenkę, wygaszę ekran i muzyka będzie leciała, a tym samym telewizor będzie zgaszony. Dźwięk. Wiem, że przez YouTube'a nie będę Wam w stanie pokazać, jaki konkretnie dźwięk dochodzi z telewizora, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że jak na sprzęt budżetowy, to odgłosy dobiegające z niego są naprawdę dobre. Czy odpalimy telewizor na ustawieniach wiadomości, czy muzyka, czy film, to dźwięk jest zróżnicowany od płaskiego nastawionego na komunikację mówionego w wiadomościach przez mieszany pod filmy, czy przez fajny basowy stereo przy muzyce. Wiadomo, że do kina domowego nie ma co przyrównywać, a kupując na razie sam telewizor bez soundbara czy głośników, nie będziecie zawiedzeni. Ostatnia rzecz to stosunek ceny do możliwości. Jeżeli o mnie chodzi, to wycena tego telewizora na tle konkurencji jest bardzo dobra. Nie dopłacamy do niego ekstra setek złotych tylko dlatego, że ma Ambilight. Wręcz przeciwnie, telewizory Philipsa są bardzo fajnie wycenione i polując na jakąś dobrą promocję możemy się naprawdę zdziwić, że uda nam się wyrwać ten produkt w dobrej cenie. Aby Wam bardziej przybliżyć, to ten konkretny model w regularnej cenie był w sklepie wystawiony za 2599 zł, a mi udało się skorzystać z promocji i kosztował mnie raptem 2000. Więc tyle co budżetowce konkurencji, które oprócz wyświetlania obrazu niczego więcej nie dają. Najważniejsze, czy kupiłbym go ponownie? Tak, bez wahania. Gdybym nawet wiedział o tym pilocie, o tych sporadycznych lagach, tak, kupiłbym go ponownie. Z tym, że może teraz kupiłbym wersję 65 cali, ale to już jest kwestią fanaberii i tego, że już się przyzwyczaiłem do tych 55 cali. No nic, to tyle w tym krótkim filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to co mówiłem, to jakoś Wam rozjaśniło wątpliwości związane z zakupem. Dajcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał, subskrybujcie kanał. Na razie, cześć!